Serdecznie zapraszam do odcinka 26 playlisty Polska Bryza pod tytułem Potop, część 4. W poprzednim 25 odcinku opowiedziałem o Zygmuncie III Wazie i przyczynach wojny polsko-szwedzkiej z 1600 roku. W tym odcinku opowiem o polityce zagranicznej Zygmunta III Wazy w początkowej fazie konfliktu Rzeczypospolitej ze Szwedami. Od samego początku rządów Zygmunta III Wazy, czyli od roku 1587, króla nie interesowały sprawy polskie, a jedynie korona swojego rodzimego kraju, czyli Szwecji. Dlatego też, kiedy zmarł jego ojciec Jan III Waza, natychmiast udał się do Szwecji po tytuł króla Szwecji. Nie przeszkodziły mu w tym kwestie religijne w kraju trzech koron i bez namysłu podpisał dokument zabraniający katolikom praktykowania publicznie ich religii. Obietnica dana polskiej zdegenerowanej, dbającej głównie o prywatę szlachcie, czyli przekazanie Rzeczypospolitej Estonii, była bez wątpienia przysłowiową marchewką. Jedynym celem tej fałszywej obietnicy było wciągnięcie Rzeczypospolitej w prywatną wojnę Zygmunta o sukcesję korony szwedzkiej, co też wkrótce nastąpiło. Kiedy flota królewska wypłynęła w sierpniu 1598 roku z Helu na podbój Szwecji, stoczyła zwycięską bitwę o szwedzki Kalmar. Ale podczas dalszych wojaży morskich doszło do pewnego wydarzenia. Otóż na jednym ze statków polskiej floty znajdował się wspomniany wcześniej wysłannik króla Zygmunta do spraw rokowań ze Szwedami, Samuel Gotthard Łaski. Otóż w nocy z 30 na 31 sierpnia 1598 roku na Bałtyku rozpętał się sztorm i statek Samuela rozbił się o skały w pobliżu Sztokholmu. Uratował się tylko Samuel z 11 towarzyszy. Grupa rozbitków postanowiła zająć Sztokholm, którego ludność nie spodziewała się żadnego ataku ze strony polskich żołnierzy. Około 4 rano Polacy zajęli ratusz i po zwołaniu patrycjuszy Łaski oświadczył im, że w imieniu króla Zygmunta przejmuje miasto. Zaskoczeni dostojnicy Sztokholmu podporządkowali się Łaskiemu, oddając mu swoich ludzi do dyspozycji, którymi został obsadzony zamek i latarnia. Tym sposobem mała grupka Polaków pod przywództwem Samuela Gottarda Łaskiego zajęła Sztokholm. No cóż, historia w stylu płaszcza i szpady. Dlatego też powstaje pytanie, czy wersja podawana w oficjalnych źródłach historycznych jest prawdziwa? Nasuwają się bowiem pewne wątpliwości, a mianowicie: po pierwsze, dlaczego statek z Łaskim rozbił się akurat w pobliżu Sztokholmu? Po drugie, w jaki sposób wycieńczeni rozbitkowie zdołali dotrzeć do ratusza i go opanować siłami zaledwie 12 żołnierzy? Po trzecie, dlaczego rzekomo zaskoczeni włodarze Sztokholmu nie tylko oddali się w ręce Łaskiego, ale nawet oddali pod jego komendę swoich żołnierzy? Być może była to tylko kolejna iluzja stworzona przez Zygmunta, aby wykazać rzekome męstwo swoich poddanych i tym samym podnieść swój autorytet w oczach polskiej szlachty. Aczkolwiek samo dotarcie Łaskiego do Sztokholmu jest prawdopodobne, to jednak reakcja tamtejszych mieszkańców jest mało wiarygodna, tym bardziej, że w tamtych czasach w Sztokholmie żyło około 8 000 mieszkańców. Wskazują na to kolejne wydarzenia historyczne. Kiedy 5 września 1598 roku do Stegeborga, gdzie stacjonowały wojska Zygmunta, przybył z wieścią posłaniec od Łaskiego, że stolicę Szwecji zajęli Polacy, król nie wysłał żadnych posiłków z pomocą,
ale kazał tylko pilnować miasta i nie dopuścić do jego przejęcia przez Karola Sudermańskiego. Pomimo tego, że Łaskiemu udało się zebrać około 500 żołnierzy, z których większość stanowili szkoccy i niemieccy najemnicy, nie zdołał utrzymać Sztokholmu i musiał się w końcu wycofać. Oto tylko jeden z licznych przykładów dbania o interesy Szwecji polskiego króla Zygmunta III Wazy. Nie można się dziwić królowi, gdyż w końcu był Szwedem, ale można się dziwić polskiej elicie rządzącej, czyli szlachcie, dbającej w większości o prywatę i korzyści materialne, a nie interesy Rzeczypospolitej. Bez wątpienia chciwość i nierealne mrzonki o wielkich zdobyczach Rzeczypospolitej były wykorzystywane przez potężne sieci agenturalne ówczesnych mocarstw nadbałtyckich. Nasza współczesna polska rzeczywistość jest tylko kolejną wersją polityki zagranicznej prowadzonej przez kolejnych władców, z których żaden od 1386 roku nie był Polakiem. Okazuje się, że na dworze króla Zygmunta działała nieformalna, tajna grupa ludzi zajmująca się realizacją zadań specjalnych związanych z interesami Szwecji. Nie byli to tylko Szwedzi czy Finowie, zawsze obecni na dworze królewskim, ale Polacy oraz osoby z Inflant i Prus. Dla przykładu, Szymon Bar, faktor królewski, był organizatorem 2 wypraw do Szwecji w 1593 i 1598 roku. Wyprawą z 1598 roku dowodził Jurgen Farensbach, wojewoda wendeński, działający również w Finlandii. Kolejni członkowie grupy to wspomniany wcześniej dyplomata Samuel Gotthard Łaski oraz Władysław Bekierz, zajmujący się działaniami militarnymi, i Jan Wejher, rotmistrz. W prywatnych ekspedycjach króla Zygmunta brało udział wielu Polaków, Litwinów i Prusaków, ale tajna grupa podejmowała szwedzkie zadania na przestrzeni wielu lat. Można by ją nazwać służbami specjalnymi, których w naszym małym imperium jest już ponad 10. W grupie tej byli przede wszystkim ludzie energiczni, kompetentni, samodzielni i doskonale opłacani. Jednakże ich działania dotyczyły wyłącznie wykorzystania zasobów Rzeczypospolitej do prowadzenia działalności na rzecz Szwecji. Odizolowanie tych ludzi pozwalało unikać napięć politycznych i sprzeciwów ze strony polskich urzędów i urzędników. Koordynatorem ich działalności był Zygmunt III Waza. I powstaje pytanie, czy na dworze króla Zygmunta nie działały inne grupy zajmujące się interesami Estonii, Siedmiogrodu czy Rusi Kijowskiej? Nie ma najmniejszej wątpliwości, że współcześni włodarze, nazywający siebie Polakami, korzystają nie tylko z jednej, ale wielu grup tego typu, realizujących interesy lobbystów zza oceanu, z nad rzek Loary, Jordan i Tamizy, czy w końcu spod Kijowa. Zanim jednak przejdziemy do wojen szwedzkich, warto wspomnieć, że dokładnie w tym samym czasie, kiedy Zygmunt załatwiał swoje prywatne interesy kosztem Polaków w Szwecji, doszło do wybuchu serii buntów kozackich na Ukrainie. W latach 1591 do 1593 trwało powstanie Kosińskiego, potem powstanie Nalewajki, a pod koniec rządów Zygmunta III powstanie Fedorowicza. Zatargi pomiędzy Polakami a Kozakami dotyczyły głównie roszczeń kozaków rejestrowych i stworzenia stałej armii na żołdzie Rzeczypospolitej. Zygmunta III Wazę wcale nie interesowały te sprawy i wszystkie problemy związane z południowo-wschodnimi granicami Rzeczypospolitej pozostawił w gestii kanclerza Jana Zamojskiego.
Zamoyski, realizując stare plany Stefana Batorego, w 1595 roku zajął zbrojnie Mołdawię, co spowodowało interwencję Imperium Osmańskiego. Tak więc polityka zagraniczna Zygmunta III Wazy nie tylko spowodowała śmiertelne zagrożenie ze strony Szwecji, ale jej brak za południowo-wschodnimi granicami doprowadził do konfliktu z Kozakami, jak również z Imperium Osmańskim. Można więc powiedzieć, że za czasów Zygmunta III Wazy sytuacja Rzeczypospolitej nie uległa poprawie i nie była lepsza niż za rządów jego poprzedników, a co gorsze w konsekwencji doprowadziła do tragedii, której uwieńczeniem był potop. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 26, w którym opowiedziałem o tajnej grupie działającej na dworze Zygmunta III Wazy. Serdecznie zapraszam do odcinka 27 pod tytułem Potop, część 5.